Wzdęty brzuch może być nie tylko źródłem dyskomfortu, ale również sygnałem ostrzegawczym, że coś niepokojącego dzieje się w naszym organizmie. W tym filmie przyjrzę się przyczynom tego stanu rzeczy oraz podzielę się praktycznymi poradami, które pomogą Ci skutecznie się go pozbyć i cieszyć się lepszym samopoczuciem na co dzień. Jedną z głównych przyczyn wzdęć, a zarazem bardzo prozaiczną, jest połykanie dużych ilości powietrza, które fachowo określamy mianem aerofagii. Gdy powietrze gromadzi się w przewodzie pokarmowym, nie może być wchłonięte przez ściany jelit i musi zostać wydalone, co najpierw prowadzi do uczucia pełności, rozdęcia, a czasem nawet bólu brzucha. Problem, o którym mówię, może wynikać np. ze stresu emocjonalnego. W takiej sytuacji pomocne będzie wprowadzenie terapii mającej na celu zmniejszenie lęków. Poza tym, aby ograniczyć ilość pochłanianego powietrza, dobrze jest, aby posiłki, po które sięgamy, spożywać w spokojnej atmosferze, powoli, dokładnie przeżuwając każdy kęs. Dodatkowo w trakcie jedzenia dobrze jest nie prowadzić rozmów, ponieważ również i one sprzyjają połykaniu większych ilości powietrza. Do praktycznych wskazówek, które pozwolą ograniczyć wspomniany problem, zaliczam też zaprzestanie rzucia gumy i picie napojów przez słomkę. Omawiając przyczyny powstawania wzdęć, nie można pominąć też faktu, że często dotykają one osób ze zdiagnozowaną celiakią, które nie przestrzegają ścisłej diety bezglutenowej. Krótko tylko powiem, że celiakia jest chorobą genetyczną o podłożu autoimmunologicznym. W jej przypadku spożycie glutenu powoduje intensywną reakcję immunologiczną, co skutkuje uszkodzeniem kostków jelitowych wyścielających wnętrze jelit oraz prowadzi do stanu zapalnego dotykającego cały organizm. W uproszczeniu, gluten jest substancją, której organizm osób z celiakią po prostu nie toleruje. Jeśli zdiagnozowano u nas celiakię, to jedyną skuteczną metodą uniknięcia problemów trawiennych, w tym wzdęć, jest rygorystyczne stosowanie diety bezglutenowej. Jednocześnie chciałbym dodać, że u wspomnianych osób nawet najmniejsze ilości glutenu mogą natychmiast wywołać wspomniany dyskomfort. Eliminacja wszystkich źródeł glutenu z diety na stałe staje się więc koniecznością. Gluten znajduje się głównie w takich zbożach jak pszenica, jęczmień i żyto, a także w produktach z nich wytworzonych, np. w kaszy jęczmiennej, makaronach pszennych czy płatkach pszennych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, że gluten jest często dodawany do różnych produktów spożywczych ze względu na jego właściwości poprawiające teksturę, w tym elastyczność i sprężystość, oraz zapewniające dłuższą świeżość. Dlatego pomimo iż zboża są naturalnym źródłem glutenu, można go również znaleźć w produktach mlecznych, sosach, konserwach, gotowych daniach czy produktach typu instant. Dodatkowo istnieje ryzyko zanieczyszczenia produktów glutenem na etapie produkcji, nawet jeśli gluten nie został do nich świadomie dodany. Może to mieć miejsce na skutek kontaktu z produktami zawierającymi gluten w trakcie procesu produkcyjnego. Wobec tych wszystkich informacji, jeśli stwierdzono u Państwa celiakię, która wiąże się z pojawieniem m.in. wzdęć, to najlepszym wyborem jest sięgać po produkty oznaczone symbolem przekreślonego kłosa, co oznacza, że są one całkowicie wolne od glutenu i bezpieczne dla osób z celiakią. Jeśli zaś chodzi o produkty naturalnie nie zawierające glutenu, to są to m.in. świeże zioła, warzywa i owoce, soki owocowe, herbata, kawa, oleje, świeże nieprzetworzone orzechy, miód, dżemy, a także produkty zwierzęce, w tym masło, nieprzetworzone mięso i ryby, jajka, mleko oraz fermentowane produkty mleczne. Bardzo częstą przyczyną wzdęć, jak również innych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, typu uczucie przelewania, biegunki, oddawanie nadmiernej ilości gazów, bóle brzucha czy nudności, są też różnego rodzaju nietolerancje pokarmowe. Mam tu na myśli przede wszystkim nietolerancję na laktozę, fruktozę i histaminę. Od razu krótko wyjaśnię, że nietolerancje pokarmowe to problem związany z tym, że w naszym organizmie z jakichś powodów brakuje właściwych enzymów rozkładających poszczególne substancje lub cząsteczek, które transportują te składniki przez błonę komórkową komórek jelit. I tu jednocześnie chcę podkreślić, że nietolerancje pokarmowe nie są spowodowane nadreaktywnością układu odpornościowego, stąd są one zupełnie czymś innym niż alergie pokarmowe. Dla przykładu, w przypadku niedoboru laktazy, czyli enzymu biorącego udział w trawieniu laktozy, mówimy o nietolerancji laktozy. W Polsce ten problem dotyka nawet co trzecią osobę. Jeśli zostanie u nas zdiagnozowana nietolerancja laktozy, wówczas konieczne jest całkowite zrezygnowanie lub istotne ograniczenie spożywania produktów zawierających cukier mleczny. Do produktów bogatych w laktozę zaliczam przede wszystkim mleko w proszku, mleko zagęszczone, mleko krowie, kozie i owcze, serki homogenizowane, ser twarogowy, śmietanę i śmietankę, lody i serwatkę.
Jednocześnie dodam, że laktoza występuje również w serach żółtych i pleśniowych, a także w serach typu feta i mozzarella, przy czym w tych produktach laktoza znajduje się w niewielkich ilościach, które są zwykle dobrze tolerowane przez osoby z nietolerancją laktozy. Podobnie jest zresztą w przypadku fermentowanych produktów mlecznych, takich jak jogurt, skyr, kefir, maślanka czy mleko acidofilne. Pocieszające jest też to, że w sprzedaży pojawia się coraz więcej produktów mlecznych bez laktozy. Są to produkty, w których laktoza została rozłożona podczas procesu produkcyjnego. Jednocześnie pewnym pomocnym rozwiązaniem może być sięgnięcie po preparaty z enzymem laktazą, które występują zwykle w postaci tabletek. Ich stosowanie polega na tym, że tuż przed posiłkiem, w którym spodziewamy się laktozy, sięgamy właśnie po taki preparat, a on za nas rozłoży wspomniany cukier, dzięki czemu unikniemy wzdęć i innych nieprzyjemnych dolegliwości. Drugi przykład nietolerancji pokarmowej, o którym wspomniałem, to nietolerancja fruktozy. Polega ona na upośledzonym transportowaniu fruktozy z jelit. W efekcie w dużych ilościach przechodzi ona do jelita grubego, które jest skolonizowane przez bakterie, a te wykorzystują fruktozę do procesów fermentacji, czego wynikiem jest powstanie gazów takich jak wodór, metan i dwutlenek węgla. To właśnie ich wysokie stężenie powoduje m.in. wzdęcia. Jeśli okaże się, że mamy nietolerancję fruktozy, wówczas należy unikać żywności o wysokiej zawartości fruktozy, jak również produktów, w których znajdziemy dużo sacharozy, czyli cukru, który po strawieniu przekształca się m.in. właśnie do fruktozy. Do niezalecanych produktów dla osób z nietolerancją fruktozy zaliczam przede wszystkim jabłka, gruszki, arbuza, wiśnie, mango, melona, papaje, miód, napoje i syropy owocowe, owoce suszone, produkty zawierające syrop kukurydziany, a także wszelkiego rodzaju słodzone przekąski. Dobrze jest też ograniczyć spożycie czosnku, cebuli, szparagów, cykorii, pszenicy i jęczmienia. W celu złagodzenia objawów pomocne może być zastąpienie cukru stołowego czystą glukozą. Przy okazji od siebie dodam, że nietolerancja fruktozy bardzo często współwystępuje z nietolerancją laktozy, o której przed chwilą powiedziałem. Dość mało znaną przyczyną wzdęć, biegunki i bólów brzucha, jak również objawów charakterystycznych dla różnego rodzaju alergii jest z kolei nietolerancja histaminy. Nie wdając się w szczegóły, tylko powiem, że histamina to składnik naturalnie występujący w żywności i powstający w naszym organizmie. U osób, które mają niski poziom enzymu rozkładającego histaminę o nazwie diaminooksydaza, nadmierne ilości tej substancji powodują pojawienie się wspomnianych dolegliwości. Należy wiedzieć, że do produktów o wysokiej zawartości histaminy oraz produktów wyzwalających uwalnianie jej dużych ilości zaliczamy przede wszystkim długo dojrzewające wędliny takie jak salami, wędzone ryby i mięso, konserwy rybne, ryby takie jak sardynki, makrela, tuńczyk i śledź, owoce morza, sery żółte, sery pleśniowe, fermentowane produkty sojowe typu sos sojowy, miso i tempeh, napoje alkoholowe, w tym głównie piwo i wino, mocną herbatę i kombuczę. Problematyczne mogą być też warzywa i owoce takie jak pomidory, awokado, szpinak, kapusta i ogórki kiszone, bakłażan, cytrusy, truskawki, a także orzechy i migdały. Do zestawu produktów niezalecanych w diecie osób z nietolerancją histaminy zaliczam też czekoladę. Jeśli nieco szerzej interesuje Państwa temat nietolerancji histaminy, w tym jak zdiagnozować ten problem, to w prawym górnym rogu ekranu pojawi się skrót do filmu, który całkowicie poświęciłem temu problemowi. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.doktorbartek.pl/dziennik. Inną przyczyną wzdęć jest SIBO, czyli tzw. zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego. Jest to stan, w którym dochodzi do niepożądanego wzrostu liczebności bakterii w jelicie cienkim. Nadmiar bakterii powoduje zaś wzmożoną fermentację węglowodanów, wynikiem czego jest powstawanie gazów, które napinając ścianę jelit powodują dyskomfort, m.in. w postaci wzdęć. Od siebie krótko tylko dodam, że SIBO rozwija się zwykle w przebiegu niedokwaśności żołądka spowodowanej przyjmowaniem dużych ilości inhibitorów pompy protonowej, takich jak omeprazol. Do tego SIBO często towarzyszy osobom z zanikowym zapaleniem błony śluzowej żołądka, które pojawia się głównie u osób starszych. Poza tym do czynników ryzyka SIBO zaliczamy też cukrzycę, uchyłki jelita cienkiego, przewlekłe zapalenie trzustki, marskość wątroby, a także zespół jelita drażliwego, o którym za chwilę powiem. Jeśli zostanie u nas zdiagnozowane SIBO, to wymaga to leczenia farmakologicznego oraz dodatkowego wsparcia w postaci okresowego stosowania tzw. diety low FODMAP, czyli diety, w której wyklucza się łatwo fermentujące produkty.
Jeśli chodzi o leki, to tu standardem jest podawanie ryfaksyminy, czyli eubiotyku, który przywraca równowagę mikrobiomu jelitowego. W przypadku zaś diety mowa o znaczącym ograniczeniu, a wręcz rezygnacji z produktów bogatych we wspomnianą już fruktozę i laktozę, a także produktów zawierających duże ilości sacharozy, czyli zwykłego cukru, oraz erytrytolu, ksylitolu i sorbitolu. Ten model żywienia niestety jest uciążliwy, ponieważ wymaga pozbycia się naprawdę długiej listy produktów. Nie będę ich teraz wszystkich wymieniać, ale wypiszę je dla Państwa na ekranie. Osoby zainteresowane będą mogły zastopować film i przepisać sobie wszystkie informacje. Przy okazji jeszcze dodam, że wspomnianą dietę eliminacyjną stosuje się przez około 4 do 6 tygodni, po czym stopniowo z powrotem wprowadza się wymienione produkty do jadłospisu. Czyli dieta ta wymaga trochę poświęceń, ale na szczęście nie trzeba jej stosować przez bardzo długi czas. Do rozpoznania nadmiernego rozrostu bakterii w jelicie cienkim stosuje się zwykle test oddechowy, a konkretnie test wodorowo-metanowy. Badanie to polega na pomiarze poziomu gazów, które są wydzielane podczas fermentacji i wydychane przez pacjenta. Na początku badania osoba badana spożywa roztwór glukozy lub laktulozy, które służą jako substrat dla bakterii jelitowych. W trakcie rozkładu tych cukrów przez bakterie dochodzi do produkcji wodoru i metanu. Analiza stężenia tych gazów w wydychanym powietrzu umożliwia ocenę aktywności bakterii w jelicie cienkim. Alternatywną zaś techniką diagnostyczną jest aspiracja jelita cienkiego wykonywana w przebiegu gastroskopii. Podczas tego badania pobiera się próbkę płynu z dwunastnicy, aby ocenić obecność i liczebność bakterii. Przyczyną wzdęć może być też IBS, czyli zespół jelita drażliwego. Według szacunków nawet 90% osób zmagających się z IBS doświadcza wspomnianych wzdęć. Dotychczas nie została dobrze poznana przyczyna tej choroby. Niemniej IBS często obserwujemy u osób z zaburzeniami składu flory bakteryjnej jelit, u osób po przebytych infekcjach wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych przewodu pokarmowego, u osób nadużywających antybiotyków, a także u osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z depresją i lękami. Poza wzdęciami choroba ta objawia się bólem brzucha, który ma charakter stały lub nawracający, a także nawracającymi biegunkami lub zaparciami. Jednocześnie u osób z IBS obserwujemy bóle głowy, przewlekłe zmęczenie, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia nastroju, a także stany depresyjne. Jednocześnie muszę dodać, że dotychczas nie powstały żadne wiarygodne testy diagnostyczne, dzięki którym moglibyśmy potwierdzić występowanie IBS. Wspomnianą chorobę diagnozuje lekarz na podstawie wywiadu, w tym zgłaszanych objawów klinicznych, o których przed chwilą częściowo powiedziałem. W przypadku zaś stwierdzenia IBS najlepszym rozwiązaniem żywieniowym jest również stosowanie diety Low FODMAP, o której mówiłem w kontekście SIBO. Przeprowadzone badania naukowe zresztą potwierdziły wprost, że ten model żywienia pozwala znacząco złagodzić objawy żołądkowo-jelitowe. W przebiegu IBS schemat stosowania tej diety wygląda dość podobnie. W skrócie, w pierwszej fazie wsparcia żywieniowego na okres około 6-8 tygodni eliminuje się wszystkie produkty, które wcześniej podałem Państwu na ekranie. W tym czasie powinno dojść do zauważalnego złagodzenia czy niemal całkowitego ustąpienia wzdęć, jak również pozostałych dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Druga faza polega na tym, że do diety ponownie włączamy pojedyncze produkty i obserwujemy reakcję swojego organizmu, aby móc uchwycić, które konkretne produkty są dla nas problematyczne. Proponuję, aby włączać np. po jednym produkcie dziennie, zaczynając oczywiście od tych, na których najbardziej nam zależy. Trzeci etap to tak zwana faza stabilizacji, która polega na stosowaniu normalnej, standardowej diety, ale z wyłączeniem produktów, które zdiagnozowaliśmy jako te, które nasilają pojawienie się nieprzyjemnych objawów. W przypadku wielu osób przyczyną wzdęć może być też po prostu spożywanie zbyt dużych ilości produktów gazotwórczych. Dlatego jeśli ten problem nas dotyczy, to warto zrewidować swoją dietę. Do produktów o silnych właściwościach gazotwórczych zaliczamy bowiem fasolę, groch, bób, kapustę, cebulę, szparagi, brukselkę, kukurydzę, gruszki, jabłka, śliwki, brzoskwinie, napoje gazowane i słodkie mleko. To właśnie tym produktom w pierwszej kolejności najlepiej się przyjrzeć. To, o czym dotychczas powiedziałem, to najważniejsze i najczęściej pojawiające się przyczyny wzdęć. Niemniej warto mieć świadomość, że problem ten może pojawić się również w przebiegu wielu innych schorzeń i chorób. Mam tu na myśli m.in. przewlekłe zaparcia, niedrożność jelit, a także raka jelita grubego. Jeśli często doświadczają Państwo wzdęć, to poza zdiagnozowaniem ich przyczyny, a także wprowadzeniem adekwatnych działań, o których była mowa w dzisiejszym filmie, dodatkowo można wspomóc się ziołami, które pozwolą złagodzić omawiany problem. Szczególnie zalecam sięgnąć po owoc kopru włoskiego, kminku lub kolendry.
Zioła te przywracają prawidłową perystaltykę jelit i czynności trawienne, zmniejszają napięcie mięśni gładkich przewodu pokarmowego i działają wiatropędnie. Poza wspomnianymi ziołami, w złagodzeniu wzdęć pomocny może okazać się również koszyczek rumianku, owocnia pomarańczy gorzkiej, ziele krwawnika, owoc anyżu, a także liść mięty pieprzowej. Jeśli są Państwo zainteresowani tym, w jakiej postaci stosować podane przeze mnie zioła, to proszę o taką informację w komentarzu pod filmem, a ja wówczas postaram się opisać to w jednym z kolejnych porannych dzienników zdrowia. Jeśli interesują Państwa tematy dotyczące zdrowia jelit, to zachęcam też do obejrzenia programu, w którym opowiadam o kwasie masłowym, który jest zbawiennym składnikiem dla naszego przewodu pokarmowego. Również i w nim zawarłem wiele przydatnych porad. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.